odcinku. Napad na pracownika Lombardu. Co jest? Co to był ten gościu? Pan Wacław inwestuje w swój sklep. Może ja bym zobaczył to lustro, bo ono musi pasować do wnętrza. Mój ciuch Holland jest wyższej półki i byle czego to ja tam nie wstawię. Ojciec Maćka podrywa Weronikę. Nie podrywaj jej. O co ci chodzi? To dziewczyna twojego syna. Przecież to szalała. Starsi panowie lubią takie podlotki. A czy ty czasami nie jesteś zazdrosna? O, cześć, tato. Cześć, synek. Co? Dzień świstaka, nie? Co? No codziennie rano to samo. Nie myślałeś, żeby to zmienić? Nieraz. No i co? Przejdź na swoje, a nie tylko codziennie od rana uprawiać cudze poletko. To nie takie proste. Proste? Jak się ma pomysł na biznes? A ty masz. Oczywiście. Aha. Znajomy znajomego szuka ludzi do współpracy zaufanych. On organizuje jakieś tam eventy, spotkania biznesowe i szuka kogoś z dobrym samochodem, kto woziłby tych VIP-ów i załatwiał ich sprawy. A ty i ja idealnie się do tego nadajemy. W jakim sensie? No bo mamy łatwy kontakt z ludźmi, a to jest w tym biznesie najważniejsze. No a ty masz jeszcze pieniądze na rozpoczęcie działalności. Z tymi pieniędzmi to bym nie przesadzał. No co nowy? Kupimy samochód, zarejestrujemy działalność i już, no. Ja będę jeździł, a pieniędzmi się będziemy dzielić po połowie. Albo na przykład ty mnie zatrudnisz na etacie, no to jest wszystko jeszcze do dogadania. W ogóle się tym, synek, nie przejmuj. Ja się wszystkim zajmę. Nie wiem, jakoś tego nie widzę. No przecież i tak zaraz wyjeżdżam do Krakowa. No, stamtąd miałbym prowadzić ten interes. No ale ja jestem na miejscu, no, co ty, nie ufasz mi? Nie no, tato, ale... I bardzo dobrze, że ci nie ufa. Nie zrobi tego błędu, co ja. Przyszła. Wyrocznia. Pamiętaj, żadnych interesów z tym człowiekiem. No chyba, że chcesz popaść w kłopoty i stracić pieniądze. Na razie to nie chce mi się w ogóle z wami teraz rozmawiać o tym. Spieszę się do pracy, a wy proszę, nie kłóćcie się dzisiaj, okej? Ale jeszcze poczekaj, bo ja pójdę po zakupy i jeszcze chwilę pogadamy. Ojciec zapalił się do swojego pomysłu i nawijał mi makaron na uszy. Ja nie byłem przekonany. W zasadzie w ogóle nie zamierzałem w to wchodzić. Jasna, no. Co ty taki zdenerwowany? Chyba zapomniałem telefonu. A może zostawiłeś w kurtce? Sprawdź. Sprawdzałem. A, znam ten ból. Człowiek się czuje jak bez ręki, nie? Dokładnie. A co cię tak rozkojarzyło? Ach, daj spokój. Szkoda gadać. Rodzice się znowu pospinali. Od rana skaczą sobie do gardeł, no. Wiesz, niby nic, a jednak ciągłe napięcie w powietrzu. Wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? A, chcę to sprzedać. Jasne. Przepraszam, telefon mam, dobra? Luzik. No, widzę, że sporo pan tego nazbierał. To tylko część kolekcji. Córka z wnukami pojechała do pracy do Anglii. Aha. No i zostało to trochę tutaj. Nikt się tym nie bawi, a kurzu tylko zbiera. A jak wrócą? Jak wrócą, to pan myśli, że one się będą tym bawić, tymi przytulakami. Przywiozą nowe, współczesne, angielskie. Dzieci potrafią się bawić każdą zabawką, tylko im trzeba stworzyć odpowiedni klimat, atmosferę, jakoś wejść w ich świat, wie pan. No, widzę, że pan ma dzieci. Co? Nie, no nie, jeszcze nie mam. Tak mi się wydaje po prostu. Się panu wydaje. Wie pan, ja kocham te swoje wnuki no i się boję, że jak one wrócą, że ten wyjazd je zmieni po prostu i one też się zmienią, jak wrócą albo nie będą chciały wrócić, co jest najgorsze. Nie ma co się martwić na zapas. Czasami więzy rodzinne są silniejsze niż nam się wydaje. Proszę mi wierzyć, wiem co mówię. No może ma pan rację. No to co, na ile pan to wyceni? No wie pan co, nie jest to zbyt wiele warte. Te takie w całkiem niezłym stanie mogę dać
kilkanaście złotych, a za te w gorszym raczej nic. Wie pan co, to ja może zrobię tak. Po prostu oddam to komuś, kto potrzebuje gratis. Nie wiem, może do jakiegoś domu dziecka albo do jakiejś fundacji. To się może ktoś ucieszy. Świetny pomysł. Dobra, no to co, ja dziękuję. Do Ja również. widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Nawzajem. Co jest? Szef dzwonił. I co chciał? Benia poroniła. Poronienie dla kobiety, tak naprawdę dla obojga rodziców, jest strasznym ciosem. Benia tak cieszyła się, że zostanie mamą. Nawet nie wyobrażałam sobie, co musiała czuć. O, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Chciałbym odebrać zastaw. A co to było? Zapalniczka, tylko jest mały problem. Zgubiłem umowę, ale termin zastawu na pewno nie minął. No jasne, coś wymyślimy zaraz. Dowód, proszę. Długie zastępy. To chyba to czy to? Proszę, to było dawno, prawie pół roku temu. Jest. Dobra, Maciek, pójdziesz po zastaw? Pewnie, jasne. Dziękuję. Wie pani, wyjazdy, rozjazdy, brak czasu. Do tego jeszcze zaliczyłem przeprowadzkę. Spokojnie, u nas nic nie ginie. No na to liczyłem, ta zapalniczka jest dla mnie bardzo ważna. Znalazłem. Rzeczywiście. Bardzo ładna. Ej. No, tylko że nie pali. To taki model, pewnie paliwo wyparowało, to jest zapalniczka na naftę. Dobra, to zaraz policzymy prowizję. Pewnie. Dziękuję. Takie sytuacje i zastawy długoterminowe zdarzają nam się rzadko, ale jeżeli tożsamość klienta można potwierdzić, to kopia umowy przechowywana w lombardzie wystarczy do wydania zastawu. Donna mobile, Ciekawe, co jeszcze wymyślisz. Własnego syna chcesz puścić z torbami. No odbierz. Ale to nie mój. No odbierz wreszcie ten telefon. To Maćka. Odebrać? Zależy, kto dzwoni. Weronika. To odbierz. Halo? Tu Henio, tata Maćka. Nie, ja robię za jego automatyczną sekretarkę, bo Maciek zapomniał telefonu. Przyjeżdżasz? No to super. Tak, nie, na pewno się ucieszy. Na pewnie. Dobrze. No to czekamy, pa. Weronika przyjeżdża? Tak, ma jakieś coś tam wolne w szkole i przyjeżdża. Masz pozdrowienia. Dziękuję. Słuchaj, a może by tak jakąś bibkę zrobić? A tobie tylko jedno w głowie. Kobieto, no o co ci znowu chodzi? Próbujesz Maćka naciągnąć na kasę. Nic nie próbuję. Chcę tylko stworzyć rodzinny biznes. Grandaż i syn. I szybko doprowadzić go do ruiny. Tak jak wszystko w swoim życiu. Kobieta, ty niczego nie rozumiesz, no. My się idealnie dopełniamy, no. Ja jestem wizjonerem, Maciek twardo stąpa po ziemi. Zresztą sama mówiłaś. Mówiłam. Szkoda, że nie jest odwrotnie. Ale wszystko już jest przygotowane. Wiesz, ja wszystko wiem o licencji, mam biznesplan. No, możemy zaczynać chociażby jutro. To zaczynaj. Pokaż, na co cię stać. A Maćka
Nie wciągaj w swoje machinacje. Ja na to nie pozwolę. Ja nie mogę przestać o tym myśleć. Jak mogło do tego dojść? Mówisz o Beni? No tak, to jest jakiś koszmar. Wiesz co? Nie wiem, jak to mogło się stać. Wiesz, przyczyny poronienia bywają naprawdę różne. No tak, ale nikt nie zasłużył na taki cios od losu. No już na pewno nie Benia, no. Najbardziej pozytywny człowiek na świecie. No, miejmy nadzieję, że właśnie ten jej optymizm pozwoli jej jakoś przetrwać ten najtrudniejszy czas. Oby. Oby. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wacku. Dzień dobry panu. Co pana do nas sprowadza? No właśnie, szukam, to jest potrzebuję takiej dużej ramy, żeby można było obsadzić w niej lustro. Aha, a nie lepiej kupić od razu gotowe? No pani Angeliko, ja przychodzę do państwa, bo ono musi być w odpowiedniej scenie, no to a przecież obsadzić trzeba lustro, trzeba będzie też za to zapłacić. Kurczę, no nie kojarzę, żebyśmy mieli taką ramę, nie? Ale mamy takie duże lustro. O! Tylko nie wiem, czy nie będzie za duże. Zależy, do czego pan potrzebuje. Drodzy państwo, zdradzę sekret. Ja szykuję nową przymierzalnię. A, no to teraz się kręci. Tylko się cieszyć, tylko się cieszyć. Dziękuję, żeby nie zapeszyć. To co, może ja bym zobaczył to lustro, bo ono musi pasować do wnętrza. Mój ciucholand jest z wyższej półki i byle czego to ja tam nie wstawię. Tak, ale u nas nie ma byle czego. No to też dlatego do was przychodzę. Dobrze, to zaraz pokażemy. Maciek, pomożesz mi? Jest to Jasne. duże. Sekundka. Dobrze, zaczekam. Pan Wacek, jak zawsze, nastawiony był optymistycznie. Ale myśmy nie mieli nastroju. Czujemy się w Lombardzie jak rodzina i każda osobista tragedia kogoś z nas to dla nas duże przeżycie. O, widzi pan, o coś takiego właśnie mi chodziło. No, wielkość odpowiednia, no i nie poszerza. Najważniejsze. Tak, właśnie. Angela, zajmiesz się pana? Jasne. Tylko jest problem, no. Bo to lustro jest cały czas zastawione. A no to zadzwońcie do tego tam właściciela i na pewno nie będzie wykupywał. Lusterko będzie moje. Jasne. Dzień dobry. A co to za pląsy? A, widzi pani. Proszę bardzo, jakie piękne lusterko. Człowiek aż chce się przejrzeć. Proszę bardzo, zapraszam, mi się pani przejrzy. Nie, ja się oglądałam w domu, wiem co i jak. W domu, ale wie pani, w takim zwierciadle to się można oglądać godzinami, aż się ma ochotę przymierzyć nowy ciuch. Proszę, niech pani spróbuje. Pani Angeliko, to jak... Ile by mnie to wyniosło? Już sprawdzam. To wiecie tak gdzieś z 200 zł. A zastaw kończy się jutro. No, to wspaniale, to ja wchodzę w to. Tylko teraz tak, ja bym jutro po nie przyszedł, tylko proszę mi zarezerwować moje zwierciadełko. Jasne. Pani, dobrze, to dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia pani. Do widzenia. Fajnie, że wpadłaś pomóc, Blanka. Co nie, Maciek? No pewnie. To najpierw możesz wynieść śmieci, trochę się tego nazbierało. Serio? No? Nie no, żartuję, sam pójdę. To ja zrobię ci kawę. Bez cukru, okej? Ja piję czarną. Blanka znów zjawiła się na naszej zmianie. Wydawało mi się, że to zasługa Maćka. No bo przecież nie z mojego powodu tu przychodziła. Co jest? Kto to był ten gościu? Kto? Ten k***a wyszedł, wychodził. Zostawiał, odbierał zastaw. Jaki zastaw? No, zapalniczkę. Chuj grasz? Nie no, zapalniczkę, serio, zapalniczkę. Taką zapalniczkę. No, zwykłą, pozłacaną na paliwo. Nic więcej? Nic. Wszystko wydarzyło się tak nagle.
Nawet go nie widziałem, a potem tylko zgasło mi światło i tyle. To jego auto? Z wypożyczalni. Czyste jest. Ty, a ty wiesz, który to pokój? Tak, ten na 5. piętrze. 100 mnie kosztowała ta informacja. Halo? Wrócił? Tak, jest w hotelu. Był w Lombardzie, odebrał zastaw. Kasę? Nie, zapalniczkę. Po chuj zapalniczkę. Nie się pytasz, musi być ważna. Dobra, sprawdzę to. Śpieszcie się, bo trochę pod Lombardem narozrabiałem. No to uciekaj stamtąd. Uciekaj, spotkamy się w tym naszym miejscu, gdzie zawsze. Dawaj, krępiec, robota, chodź. Przepraszam, myślałam, że nikogo nie ma. Co się stało? Chciałam zmienić ręczniki. A nie, dziękuję, wszystko w porządku. Może ja też sprzątam? Nie, proszę przyjść później, dobrze? Przepraszam. Blanka, wyniosłaś to lustro? Tak. Dobra. Pokazać coś? Może pani pokazać te piłkarzyki? Dobra, ja się zajmę panem. Dzień dobry. Czy mi mogę pomóc? Dostanę u was kable rozruchowe albo linkę holowniczą. Akumulator mi się rozładował tu za rogiem. Nie mamy nic z tych rzeczy. No najszybciej to podjechać na stację benzynową, ale albo podejść. Tyle to ja sam wiem. Do widzenia. Kiedyś to były czasy. Jako dziecko grałem z bratem, ale był starszy i zawsze mnie ogrywał. Aha, a zna pan gry na konsolę z takimi rozgrywkami, bo mamy takie. To nie to samo. Kurczę, no gdzie ten Maciek? Co, on do śmietnika wpadł, czy co? Dobra, pójdę, zobaczę. No Maciek? Blanka! Maciek! Blanka! Maciek, hej! Pogotowie? Lombard na cichej, nieprzytomny człowiek. Maciek, obudź się. Maciek. Jak zobaczyłam leżącego Maćka, natychmiast stanęła mi przed oczami scena z nieprzytomnym Mariuszem. Ta nasza praca staje się coraz bardziej niebezpieczna. A gdzie to się błędny wybiera? Cześć, chłopaki. Bez nas. Cześć. Sorry! Siadaj. Co, wybierasz się gdzieś? Co, myślałeś, że nam zwiejesz? Za głupi jesteś na to. Najpierw sobie jeszcze porozmawiamy. Z pół roku się nie widzieliśmy, co? Gdzie kasa? Sorry, chłopaki. Gdzie kasa? Wszystko wyjaśni! Gdzie jest kasa? Jak się pan nazywa? Maciej Grandasz. Data urodzenia? 21 lipca 92. Nic mu nie będzie? Tego jeszcze nie wiem. Taki uraz jest w różnych skutkach. Musimy to sprawdzić. I co teraz? Zabierzemy go do szpitala, wykonamy diagnostykę. Nie no, ja już się dobrze czuję, No naprawdę. dobrze, że szef już jest.
No co znowu, co się dzieje? To tak jak mówiłam, napadli na Maćka. No wiem, ale jak to, gdzie, no? Co z nim? Zabierzemy go do szpitala, wykonamy diagnostykę, pobadamy. Jak się czujesz? Nie, już jest okej, szefie, naprawdę. To już kolejny taki atak na pracownika Lombardu. Zastanawiałem się, czy ta czarna seria to przypadek, czy ktoś próbuje mi coś powiedzieć. No wchodź. Maćka, wiesz, jeszcze nie ma. Tak wiem, bo on kończy dopiero o 18. To. No ja nie dzwoniłem do niego. No chciałem, żebyś mu zrobiła niespodziankę. No, ale możemy zadzwonić na stacjonarny, jak chcesz. Nie trzeba, ja tam do niego podejdę i zobaczę, jak się sprawuje. A tak. Ufaj, ale kontroluj. Skąd my to znamy? A może byś coś zjadła? Co? Bo ja właśnie zrobiłem zakupy. Na co masz ochotę, powiedz? Nie trzeba, bo ja jadłam w podróży. Nie, tam w podróży takie jedzenie. Co za jedzenie? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzisz, Maćka jeszcze nie ma. Tak wiem, właśnie miałam po niego iść. A może byś kawki się chociaż napiła? Opowiesz nam, co w Królewskim Mieście, co? No to może wieczorem. A teraz tylko skoczę do toalety i uciekam. Nie podrywaj jej. O co ci chodzi? To dziewczyna twojego syna. Przecież to szalała. Starsi panowie lubią takie podlotki. A ty w szczególności. Wystarczy kawałek spódniczki i już. Lecia, a czy ty czasami nie jesteś zazdrosna? Ja? Zazdrosna? O ciebie? No ja znam ten wzrok. No dobrze, już zostawię Ola, Maćka. Mam przecież ciebie. Nic nie masz. A mnie w szczególności. Nie, już nie bądź taka niedostępna. Przecież jesteśmy sobie pisani. Nie no, spoko, pójdę sam. Dobrze, że jesteście. No widzicie, znowu kłopoty. Dzień dobry. Cześć. Zabieracie go już? Tak, niezbędna jest diagnostyka obrazowa. To jedno pytanie. Jak to się stało? No, szedłem wyrzucić śmieci, ktoś mnie zaszedł od tyłu. Najpierw myślałem, że to jest jakiś głupi żart. Ale potem zobaczyłem nóż i usłyszałem ten głos i wiedziałem, że jest kiepsko. No, co konkretnie mówił napastnik? No, chciał wiedzieć coś na temat klienta, który był u nas pół godziny wcześniej. No dobra, znacie go? Nie, ale zastaw był nietypowy, bo na bardzo długi okres. No, a co to był za zestaw? Zapalniczka, taka złota, benzynowa. Dobra, nie ma czasu na gadanie. Pacjent musi trafić do szpitala. Zabieramy go. No pewnie. Jedź. Odwiedzimy cię. No. Dziękuję, szef. No trzymaj się, Maciuś. Hej! No. Ej. Maciek, twoja kurtka. Dzięki. Mogę jechać z tobą? Karetka to nie taksówka. Niestety nie może pani. No ale może kolega by chciał, tak? Niestety przykro mi, są takie przepisy, że jedzie tylko pacjent karetką. Serio? Maciek, Hej, co tu robisz? co ci się stało? Spokojnie, nic takiego, małe No zamieszanie. przecież widzę, co mu się stało. No napad był i dostał w głowę, co? No to ja jadę z wami. Żadna z pań nie jedzie karetką. Jedzie tylko pacjent. No ale gdzie go zabieracie? Do szpitala miejskiego jedziemy. Co tu się stało? No co, wypadek był, co mam ci powiedzieć? No i co panowie na to? No przecież to jest rozbój w biały dzień. No przyznam, że nietypowa akcja. No właśnie. Ale co to musi być za zapalniczka, żeby takie rzeczy robić? I to, żeby jeszcze jakaś szczególna była, zabytkowa czy coś. Nie, no pozłacana i tyle. Musi chodzić o coś więcej. Tak, ta zapalniczka musi być elementem jakiejś układanki. I to jeszcze nie działająca. I o sprawcy też niewiele można powiedzieć. Ubrany w kominiarkę i wiedział, że są kamery. No i poszedł w konkretnym kierunku. Musimy sprawdzić monitoring uliczny, przesłuchać świadków. No, czeka nas sporo pracy. Nie ma wyjścia. Dobra, to co? Powiadomię dyżurnego o naszych ustaleniach. Niech przekaże patrolom. A ja poproszę umowę na tę zapalniczkę, bo tego gościa musi coś łączyć z oprawcą Maćka. Jasne. Angelka, daj tę umowę. Tak, mam ją na wierzchu. No i wyszło na to, że nasz Lombard znowu stał się areną porachunków jakichś gangusów. Interes na tym cierpiał, ale najgorsza była obawa, że Maćkowi mogło się coś stać. Takie uderzenia są bardzo groźne. Halo, proszę pana. Proszę pana?
Jezus Maria, ratunku! Tomasz Błędowski. Zamieszkały... Poczekaj. Błędowski, ktoś mi to mówi. Ty, może to jest ten błędny? Bingo. I chyba jego zdjęcie wisi u nas w wydziale. Od pół roku wisi. Zamieszany w sprawy napadu na kantory. No, to musimy go namierzyć. Będziemy musieli przejrzeć wasz monitoring. Zobaczymy, jak on teraz wygląda i jak się tu dostał. Nie, no oczywiście. Zaraz to znajdziemy. Przepraszam. Halo? No? No jeszcze przecież w Lombardzie jesteśmy, no, do tego napadu. Rozumiem, przyjąłem. Na razie. Musimy jechać, mamy trupa. No jak to zaraz, panowie, to zostawiacie nas z naszą sprawą? No, panie Kazimierzu, no dzwonił naczelnik i mamy rozkaz, że mamy dołączyć do grupy, która jest właśnie na miejscu zdarzenia. No, już widzę, jak rozwiązujecie tę sprawę. No spokojnie, no, patrole są powiadomione, no i będziemy szukać sprawcy, tak? Chodź. Do widzenia, na razie. Przepraszam, siema. Cześć. Cześć. Cześć, dobry. Cześć. Cześć. Uduszony? Przetrącony kark, ale poprzedzony ostrą naparzanką. To pani znalazła Donata. Dzięki. Dobrze, to jak to było? No, normalnie. Przyszłam posprzątać i on tu leżał. Do końca życia nie zapomnę tego widoku. A odwiedzał go ktoś? Nie widziałam. No, widziała pani coś dziwnego, co zwróciło pani uwagę? Nie pamiętam. Mam mętlik w głowie. Dobra, zawsze pani sprząta o tej porze? Nie, normalnie przychodzę wcześniej, ale ten gość kazał mi przyjść później. Dlaczego? Dziwnie się zachowywał. No co to znaczy dziwnie? Jak przyszłam, bawił się zapalniczką, był speszony, nawet strącił szklankę i kazał mi przyjść później. Zapalniczką? Tak. Ty chyba ten nasz gość z Lombardu. Znaleźliście jakąś zapalniczkę? Tak. Jest też jakiś portfel. Pokaż. Tomasz Błędowski. No to błędy się znalazł. Umowa, proszę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Blanka, wyniesiesz to od razu do magazynu? No, Dziękuję. chyba wystarczy tych wrażeń na dzisiaj. Zamykamy, co? Ciężki dzień. Powiem ci, Angelika, że coraz gorzej znoszę takie historie. Rano ta wiadomość o Beni i to. No i ciekawe, co z naszym Maćkiem. Nie mam z nim kontaktu, bo był dzisiaj cały dzień bez telefonu. A z Benią, no to jest po prostu straszne. Właśnie, nawet nie wiem, jak jej pomóc. Maciek też się bardzo przejął. Cały dzień chodził zamyślony, a później jeszcze ten napad. No ale nie mamy na to wpływu. To było wszystko zaplanowane. Sama widziałaś na nagraniu. Trzeba będzie zadzwonić do matki Maćka. Ona pewnie o niczym nie wie. Nie, spokojnie. Z Maćkiem jest jego dziewczyna. Na pewno zadzwoniła. Jak to? No co, akurat przyjechała, jak Maciek wsiadał do karetki. A ona miała dojechać taksówką. Aha. No tak, ale i tak trzeba zadzwonić do matki Maćka. No. A tobie to w ogóle dziękuję, że dzisiaj byłaś u nas w Lombardzie. No jak? Spodobało ci się u nas? Tak, pewnie szczególnie takie napady. O, Angelika, co ty wygadujesz? Przecież to są sporadyczne wypadki. Spoko, da się wytrzymać. No właśnie. No to zbieraj się. Dobra, wezmę tylko kurtkę. Angelika, jak sobie radzi? No, jest specyficzna. No, uczy się. Garnie do pracy. Widzę, że przychodzi nie tylko na zmianę Atka. Bo chyba Maciek się jej podoba, no i dla Maćka przychodzi. No co ty? No przecież Maciek ma swoją dziewczynę. No tak, ale dla Blanki to chyba żaden kłopot. A. No dobra. Angelika, to poczekajcie na mnie. Ja zadzwonię do mamy Maćka i zaraz No, ja pojedziemy. się już ubiorę. Powiedziałam szefowi o swoich spostrzeżeniach. Uznałam, że należy mu się ta wiedza. Poza tym nie pasowała mi ta Blanka. Jakaś
dziwna była. Dzień dobry. No to pan. Dzień dobry. Właśnie przyjeżdżałem niedaleko, pomyślałem sobie, że wpadnę po Weronikę. Dziękuję. Mówiła, że prosto z dworca przyjedzie tutaj. Była tu przez chwilę, ale potem pojechała do Maćka, do Lombardu. Znowu nie odbiera moich telefonów. Wie pani, nie chcę tam jechać, żeby nie wyszło na to, że ją nachodzę. Strasznie się wyczulona zrobiła na tym punkcie. A dziwi się pan? Moja córka. Wszystko to jakieś chore, cała ta sytuacja. Przepraszam. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Gościa mamy. Proszę. A, dzień dobry, panie Kazimierzu. Ale niespodzianka? Maciek nie miał dzisiaj ze sobą komórki, więc pewnie pani nie wie, ale mieliśmy takie nieprzyjemne zdarzenie w Lombardzie. Jakie zdarzenie? No, takie zajście, ale sytuacja już jest opanowana. Ale co się stało? No niech pan mówi. Jacyś chuligani rozrabiali i Maciek został lekko ranny w napadzie, no. Napad? Napad? A co z moją córką? A co z Maćkiem? Wygląda na to, że nic poważnego się nie stało. Pojechał do szpitala na badania. A co z Weroniką? A co z jego dziewczyną? Pojechała z nim. A dlaczego do nas nie zadzwoniła? No wie pani, no pewnie emocje. Ale jakby pani czegoś potrzebowała, to proszę dzwonić. W jakim jest szpitalu? Do Miejskiego pojechali. Dziękuję, bardzo dziękuję. Do widzenia. Musimy tam pojechać. Ale co się stało? Maciek został napadnięty w Lombardzie, jest w szpitalu. Weronika jest z nim? Jest, ale z nią wszystko w porządku. Same dramaty z tym waszym synem. No ale musimy tam jechać natychmiast. No to dzwonię po taksówkę. Nie, mam samochód na dole. Możemy jechać razem. No to jedźmy. Nie chciałem jej wystraszyć i chyba się nie udało. No ale i tak sobie szef świetnie poradził. Nikt nie lubi przekazywać takich wiadomości. No właśnie, nic przyjemnego, nie? No dobrze, chodźcie dziewczyny, bo się zrobiło późno. Dobry wieczór, musimy wam zająć jeszcze chwilę, bo sprawa jest rozwojowa. No jak trzeba, to trzeba. Czy to ta zapalniczka? Tak, to jest ta sama, na pewno. No to chyba szybko złapaliście faceta. Tak, szybko, ale niestety nie żyje. Co? Jak to nie żyje? A co się stało? Oszczędzimy wam szczegółów. Ale zerknijcie na zdjęcie. Tam nagrał monitoring pod hotelem, gdzie znaleźliśmy waszego gościa od zapalniczki. Może któregoś poznajecie? Może byli klientami Lombardu albo byli gdzieś w pobliżu. Nie kojarzę na pewno. Nie, ja też nie. Zaraz, ale... Ten z lewej, to chyba Strugowski. A skąd pan go zna? No jest właścicielem restauracji, niedaleko rynku. Pod papierowym kogutem, jakoś tak się nazywa. Nawet byliśmy tam z żoną na kolacji u niego. Wydawał się bardzo sympatyczny facet. Tak, sympatyczne, tylko zamieszane w napad i zabójstwo. Dobra, lecimy po tego koguta. Dobra, dzięki za informację. Na razie. Na razie. Ale nowe, no. Co się porobiło? No znam tego faceta. No jedziemy, chodźcie, no. Dobra. Pół roku czekałem na tą chwilę. Mówiłem, że to on. Ja do mnie wierzyłem, że jakąś tam legendę w padce. Facet chciał nas i tyle. No. A takich rzeczy się nie wybacza. I pomyśleć, że ten kluczyk był tu, na miejscu w tym zasranym Lombardzie. Co z tego? I tak byśmy go nie wydostali bez tej gnidy. Jak byśmy go nie wydostali? Wjebalibyśmy się nocą, byśmy go wydostali, co nie? Dobra, kasa podzielona. Spadamy. Panowie, tu właśnie pieniądze, mamy gości. Psy! Siadaj! A tu. Ręce, nogi szeroko. A co te lustro tu robi? Co? A, lustro. Pan Wacek chce je kupić. Muszę zadzwonić do klienta, bo zestaw dzisiaj się kończy. Zaraz to załatwię. O, a propos zadzwonić. Zadzwonię do tego policjanta, co tam w sprawie u tego Maćka. Właśnie, szefie, a co z jego zdrowiem? Wie coś szef? Co? Nie odbiera. Był u niego wczoraj w szpitalu.
No ale robili mu badania i nie widziałem się z nim. Ale mają go wypisać, no to chyba wszystko w porządku. No i teraz przez to wszystko szef musi stać ze mną za ladą. A co, nie cieszysz się, że razem popracujemy? Bardzo się cieszę. Zresztą z szefem to zawsze człowiek jakoś tak bezpieczniej się czuje. Ale w razie czego mamy jeszcze pod ręką Romana i tę Blankę. Aha, no dobra. Co prawda, stawałem za ladą tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ale lubię te momenty. Przypominały mi początki biznesu. Teraz miałem tylko nadzieję, że Maciek szybko wróci i ta wyjątkowa sytuacja niebawem się skończy. Dziękuję bardzo, że pan nas odwiózł. Nie ma za co. Dzięki, tato. Jesteś kochany. O, jesteście wreszcie. No. To co, pożegnaj się i pojedziemy do domu. No co ty, tato? No, przecież nie zostawię Maćka w takim stanie. Ale nie musisz się martwić. Ja dzisiaj wziąłam wolne z pracy. Aj, boli, mamo. Przepraszam. Niepotrzebnie, nic mi nie jest. Potrzebnie, potrzebnie. A pana zapraszam na kawę. Ani nie, dziękuję, szkoda fatygi. Ja tylko przywiozłem młodych. Będziemy uciekać. Ale nie ma mowy w ogóle. No przecież jak mamy zostać teściami, to powinniśmy się lepiej poznać. O, wie pan, sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Młodzi nie są teraz tacy skorzy do zawierania formalnych związków. Ale przy nieformalnych też możemy się poznać. Nie no, nie chcę robić kłopotu. Kłopot to jest jak gumę złapie. Bardzo śmieszne, tato, No naprawdę. co? W ogóle to chcieliśmy z żoną zaprosić państwa na niedzielny obiad, tutaj do nas. No nie wiem, co powiedzieć, bo zaskoczyli mnie państwo. Chyba powinienem naradzić się z moją żoną. Tak, ma pan rację. Takie rzeczy planuje się z wyprzedzeniem. To takie spontaniczne imprezy najlepiej wychodzą. Może to jest dobra okazja, żeby się trochę poznać, spędzić trochę czasu razem. Jeszcze będziecie za nami tęsknić, jak wyjedziemy. O, i o to chodzi. Nie no, nie chcę teraz zdecydować. Żona może mieć jakieś plany. Oczywiście, ja też uważam, że trzeba to jeszcze przemyśleć. Słuchając tych przekomarzanek rodziców, ja w ogóle zacząłem się zastanawiać, czy mam jeszcze cokolwiek do powiedzenia na temat swojego życia. No a ojciec, jak zwykle, wyskoczył przed orkiestrę. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z Lombardu na Cichej. Dzisiaj kończy się zastaw na to lustro, no i trzeba byłoby podjechać, odebrać, no i zapłacić odsetki. A nie ma pan? No to co? To pan nie odbierze, tak? No, to świetnie, super. Dobrze, to dziękuję bardzo, do widzenia. Angelika, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Angela. Przepraszam, że nie odzwaniałem, ale mieliśmy straszny młyn. Oj, nie masz co przepraszać. Jak byłeś zajęty, no to co? Rozumiem to. Przesłuchujemy ludzi w sprawie zabójstwa. Tych, którzy napadli na Maćka? Tak, już nawet ustaliliśmy, który z nich go zaatakował. No to gratuluję. No, ale powiedzcie mi właściwie, o co chodziło z tą zapalniczką? Jakieś pół roku temu szajka napadała na kantory, no. I podczas ostatniego napadu nieźle się obłowili. Ale jeden z nich, niejaki błędny, postanowił, że wszystko weźmie dla siebie i nie podzieli się ze wspólnikami. Kasę schował w schowku pocztowym, a kluczyk w zapalniczce, którą zastawił u was i czekał, aż sprawa przyschnie. No to dlaczego nie uciekł razem z tym kluczykiem? No bo często zmieniał miejsce zamieszkania, no a taką rzecz łatwo jest zgubić. A tu, u was, bezpiecznie. No, nawet o tym wspominał. Tak, a jego koledzy nie dali za wygraną i czekali na okazję. I wczoraj go dopadli. Tak, tylko że przez to wszystko Maciek musiał ucierpieć. Jak słuchałam opowieści tych policjantów, to przypomniały mi się najczarniejsze chwile z Jackiem. Ta ciągła obawa o niego, o Marysię i naszą rodzinę. To zostaje na całe życie. To jest taka jeszcze miska na sałatkę, także serwis jest kompletny. O, dzień dobry, panie Wacku. Dzień dobry, pani Angeliko. O, panie Wacku, pan tutaj? No tak, świat jest mały. Pan mówi o świecie, jak ludzie w jednym bloku się nie znają, ale my z panem Wackiem to już starzy znajomi jesteśmy. No to moja stała klientka. A co pana tu sprowadza? A widzi pani lustro do nowej przymierzalni, żebyście się miały panie w czym przymierzać. Bardzo dobry pomysł. Pan, panie Wacku, to jest naprawdę obrotnym mężczyzną. Aż miło popatrzeć, jak panu wszystko wychodzi. Dziękuję. Dobrze, to pani ich sobie poogląda, ten
serwis, a my załatwimy szczegóły, tak? Panie Wacku, ja widzę, że pan ma powodzenie u kobiet. No tak, tylko wcale mnie ono nie cieszy. Tęskni pan za żoną. No bo Jowitka wyjechała, nie chce wracać. Niech pan za nią jedzie. Ja nie jestem takim obieżświatem. Tu jest moje miejsce. Mam nadzieję tylko, że Jowitka to w końcu zrozumie. Na pewno wróci. Dziękuję. To co? Jest pan zdecydowany, tak? Tak, jak wielkość wszystko pasuje. Myślę, że możemy... Tak, to chodźmy się rozliczyć. Dobrze, dziękuję. A wraca pan teraz do siebie? O tak, tak. To ja panu pomogę z tym zwierciadłem. O, będzie mi bardzo miło. 200 złotych. Proszę bardzo. Bardzo sympatyczny człowiek z tego pana Wacka. Szkoda, że mu się z żoną nie bardzo układało. Taka z nich była para jak z samowara. No, ale ja to podejrzewałam, że pan Wacek to chyba długo nie będzie sam. Jak się czujesz? Lepiej. Wiesz, że przy tobie zawsze mi dobrze. Strasznie się o ciebie martwiłam. Nie rób mi tak nigdy więcej, dobrze? Dobrze, obiecuję, ale nie ukrywam, że fajnie, jak tak się o mnie troszczysz. To jedź ze mną. To będę się tak o ciebie troszczyć codziennie. Wiesz, że ciągle o tym myślę. Tylko chcę to zrobić w odpowiednim momencie. Który możliwie nigdy nie nadejdzie. No ile mam jeszcze czekać? Wiesz, że chciałbym tam być z tobą. I to bardzo, ale nie jest prosto tak wszystko rzucić i wyjechać. Ciągle myślisz o rodzicach, a to oni powinni pomyśleć o sobie. Ty też masz swoje życie. Może masz rację. Może za bardzo się tym wszystkim przejmuję. To przestań. I wybierz mnie. Już wybrałem. No to ile mam jeszcze czekać? Kochanie, ja na ciebie to czekałbym nawet całą wieczność. A ty? No, a ty? Dasz radę? Może. W następnym odcinku klientka Lombardu chce uleczyć Karola. Co pani robi? Przecież ja wiem, jak to działa. Nic pan nie wie. Adek! Przeszłość Patrycji nie daje spokoju Adkowi. Słuchaj, Betonia, potrzebuję się dowiedzieć wszystkiego o Patrycji i Ryżem, rozumiesz? Wszystkiego, okej? Ty musisz mieć jakieś informacje o Ryżym i Patrycji ze swoich materiałów ze śledztwa, prawda? Głuchy jesteś, Adek? Nic ci nie powiem. Do Lombardu przychodzi kolarz. Ej, no co jest, gościu? Jeszcze moment. Ej, człowieku, to nie jest sala treningowa, zawijaj się z tym już. Chwila. Ryży tęskni za Patrycją. Nie pozwól jej o mnie zapomnieć. Możesz mi zaufać. Widziałem ją dzisiaj. Adam, nie ryzykuj. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.